Patrząc na historię, wielokrotnie można zobaczyć, że kolejne kroki stopniowo przybliżające społeczeństwo do gnębiącej je tyranii bywały ignorowane przez ówczesnych im ludzi lub nawet przyjmowane z entuzjazmem. Co pokazuje, że zagrożenie płynące z pewnych zmian podejmowanych w obliczu wojen czy kryzysów łatwiej jest rozpoznać dopiero z perspektywy czasu. Co ciekawe, zaskakująco trafny model tego typu zjawiska, którego wiele elementów jak najbardziej można odnieść do rzeczywistych wydarzeń, odnajdujemy w dobrze znanej opowieści z odległej galaktyki. Dlatego dziś, na przykładzie Gwiezdnych Wojen, przyjrzymy się, jak krok po kroku rodzi się tyrania. Punktem początkowym wszelkich tego typu wydarzeń jest to, że stary porządek przestaje działać. I również pierwszą część sagi rozpoczynamy, gdy Senat Starej Republiki jest wewnętrznie skłócony i niezdolny do reagowania na poważne problemy. A gdy dla realizacji celów politycznych Federacja Handlowa przeprowadza zbrojną inwazję na pokojową planetę Naboo, dokonując de facto aktu terroryzmu, jedyną odpowiedzią, do jakiej zdolny jest Senat, jest obietnica powołania specjalnej komisji. Prowadzi to do kryzysu politycznego obnażającego bezradność aparatu biurokracji, wskutek którego wybrany zostaje nowy kanclerz. Zostaje nim senator Palpatine, który reprezentował wcześniej okupowaną planetę Naboo, dzięki czemu kreuje on swój wizerunek jako osoby osobiście poszkodowanej niewydolnością starego systemu, co pomaga mu zyskać poparcie. Jest to częsty scenariusz i również historycznie przyszli dyktatorzy często startowali jako prześladowani czy wręcz więzieni przez stary porządek, co chętnie wykorzystywali później w budowaniu swojego wizerunku publicznego jako osoby cierpiącej za sprawę. W kolejnych częściach opowieści dowiadujemy się, że pomimo pozornych zmian niewiele się zmieniło. Terroryści odpowiedzialni za ostatni kryzys, pomimo rozpraw sądowych, pozostali na wolności i dokonują kolejnych zamachów. Oraz, jak się okazuje, przygotowują się do większych działań zbrojnych, podburzając przy tym kolejne planety do otwartego buntu przeciw Republice, która staje na skraju wojny domowej. Kanclerz Palpatine przedstawia się jako gotowy podjąć konieczne działania do zażegnania kryzysu, gdyby tylko Senat nie krępował jego władzy. Z pomocą przychodzi tu kolejny dowód na to, że stary porządek nie funkcjonuje jak należy. W postaci senatora nie posiadającego żadnych kompetencji do sprawowania swojej funkcji, który zostaje wrobiony w zaproponowanie ustawy nadającej kanclerzowi specjalne uprawnienia na czas kryzysu. Po czym Palpatine, jak sam stwierdza, z wielką niechęcią przyjmuje dodatkową władzę. Po czym natychmiast dokonuje militaryzacji Republiki, powołując armię odpowiadającą tylko przed nim i ogłasza wojnę totalną w celu zaprowadzenia pokoju. Punkt ten jest tu szczególnie istotny. Historia pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych czy zewnętrznego zagrożenia tymczasowe skupienie władzy w rękach małej ilości osób czy nawet jednostki zdolnej podejmować trudne decyzje może być po prostu efektywne. Zwłaszcza w porównaniu do powolnego podejmowania wspólnych decyzji przez niejednokrotnie skłócone stronnictwa, które często nie pozostają wolne od zewnętrznych wpływów. Jednak historia również pokazuje, że jest to sytuacja, która bardzo łatwo może przestać być tymczasowa lub nawet przerodzić się w coś równie złego, jak to, przed czym próbowano się chronić. W omawianej opowieści istnieje jednak jeszcze jeden istotny element. Jak się okazuje, Palpatine sam zorganizował wszystkie zagrożenia, które poskutkowały oddaniem mu władzy. Wykorzystał on panujące nastroje do wywołania konfliktu, nie tracąc kontroli nad sytuacją, a cała wojna była w istocie pretekstem do zbicia kapitału politycznego. Dlatego też nie jest niczym dziwnym, że w takim scenariuszu z czasem działania wojenne tylko się zaostrzają, a zagrożenia rosną, kulminując się w ataku na stolicę wolnego świata, dzięki czemu obywatele Republiki na własnej skórze mogą poczuć grozę wojny. Wszystko to skutkuje oczywiście kolejnymi rozszerzeniami władzy kanclerza. I oczywiście podobne scenariusze w prawdziwym świecie słusznie leżą zwykle na półce z teoriami spiskowymi. Można jednak wspomnieć, że w latach 60. rząd USA rozważał podobne działania w ramach niezrealizowanej ostatecznie operacji Northwood, zakładającej przeprowadzenie przez CIA zamachów terrorystycznych na terenie USA, za co miał zostać obwiniony kubański reżim Fidela Castro. Kolejno w działaniach naszego kanclerza coraz bardziej wyraźny staje się totalitaryzm, czyli dążenie do ingerowania w jak największą ilość aspektów życia społecznego. Dobrze widoczne jest to choćby w domaganiu się, by wierny mu człowiek osobiście reprezentował interesy biura kanclerza w Radzie Jedi, gdyż ta, jako całkowicie autonomiczna organizacja, stanowi naturalne zagrożenie dla wszechwładzy rządu. W omawianej opowieści warto zwrócić także uwagę na powtarzający się motyw stawiania siebie w roli ofiary będącej pod ciągłym atakiem. Tak jak mówiliśmy, Palpatine pochodzi z planety, która jako pierwsza dotknięta została działaniami wojennymi.
W późniejszym etapie pozoruje on własne porwanie, a próba aresztowania go przez Jedi, gdy ci odkrywają jego spisek, zostaje propagandowo przedstawiona jako zamach na jego życie, który, jak sam twierdzi, pozostawił mu blizny, ale tylko wzmocnił jego wolę. Ostatecznie, po osiągnięciu i umocnieniu pozycji oraz zawiązaniu odpowiednich sojuszy, Palpatine jest gotowy, by sięgnąć po wszystko. Jedyna organizacja, która byłaby w stanie mu się przeciwstawić, zostaje ogłoszona wrogiem publicznym, a jej członkowie muszą zostać zlikwidowani. W tym momencie starzy sojusznicy, którzy rozpoczęli jego drogę na szczyt, nie są już potrzebni i również trzeba się ich pozbyć. I to również dobrze oddaje rzeczywiste realia, w których ludzie, którzy rozpoczynają rewolucje czy inne gwałtowne zmiany polityczne, bardzo rzadko dożywają ich końca. Po tym wszystkim przyszłemu imperatorowi nic już nie stoi na drodze do władzy absolutnej, po którą sięga przy aktywnym poparciu i aprobacie większości, która dobrowolnie oddaje resztki wolności za pozory bezpieczeństwa. To ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized into the first galactic empire for a safe and secure society. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.